słucham. Dzień dobry, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Którego? Audi A6, ten nowy model. To jest aktualny dalej? Tak, nadal aktualny. No dobra, wydaje mi się to być ciekawa oferta i chciałbym zobaczyć dzisiaj ten samochód, jeśli jest taka możliwość. Zobaczyć czy kupić? No na tą chwilę, przyjechać zobaczyć, jak wygląda to auto. No tak, to możemy się umówić. Nie ma sprawy. Dobra, ale gdzie pan trzyma ten samochód? Gdzie mogę podjechać? To wie pan co, proszę podjechać tam na spokojną na te garaże. Jeśli panu pasuje. Dobra, wiem gdzie. Okej, do zobaczenia. Do zobaczenia. No dobra, no to jedziemy oglądać Audi. Tutaj sobie zamontuję ukrytą kamerkę, abyście mogli wszystko zobaczyć. A co on ma niemieckie blachy? Dzień dobry. Ja dzwoniłem wcześniej na to Audi. O co chodzi z tymi niemieckimi blachami? Tam było napisane w ogłoszeniu, że jest zarejestrowany w Polsce samochód. To znaczy, wie pan, ja zaznaczam, że jest zarejestrowany w Polsce ze względu na wyszukiwarkę. Ludzie jak wyszukują ogłoszenia i jest samochód wystawiony jako niezarejestrowany w Polsce, moje ogłoszenie byłoby pomijane wtedy. Dzięki temu, że napisałem, że jest zarejestrowany w Polsce, więcej ludzi ma okazję zobaczyć autko. Nie, ale to pan mógł powiedzieć prosto z mostu, tak to dochodzi rejestracja i... Wie pan, ja na tą rejestrację panu opuszczę już, także... Nie, dziwna sprawa, ale naklejek nawet te rejestracje nie mają. Skąd pan te tablice wziął w ogóle? Przecież tak nie można jeździć. To są normalne tablice, naklejki nie stanowią problemu. To są normalne tablice, na które co 30 dni przedłużam sobie ubezpieczenie, także to nie ma najmniejszego problemu z naklejkami. No nie wiem, a z dokumentami wszystko jest w porządku? Ma pan papiery na to auto normalnie? Są normalnie papiery, wszystko jest w porządku. Ma pan tu pod ręką? W domu sobie jak podjedziemy umowę podpisać, to papiery są w domu. Aha. A długo pan ma to auto? Czemu pan w ogóle to sprzedaje? Bo to dosyć świeży samochód, nie? To tak szybko chyba nikt nie sprzedaje takich aut, nie? Samochód jest z maja 18 roku, sprowadziłem go w grudniu 19 roku. Przebieg 2000 km. 2000 właśnie. Jak to jest możliwe? To on stał rok w komisie, czy nawet 1,5 roku w salonie i nikt go nie chciał, czy o co chodzi? Właścicielem w Niemczech był starszy Niemiec, który jeździł okazyjnie. Przebieg tylko 2000 km, także jak mówię, młode autko, mały przebieg. No właśnie mnie tak zainteresowało, ten przebieg niski, cena praktycznie połowę z tego co nowe auto, no ale nie wiem. Nawet do Polski go sprowadziłem na lawecie, żeby nie zawyżać tego przebiegu, bo naprawdę... Poważnie? Tak, na lawecie przywiozłem. No to pierwsze słyszę takie rzeczy, kurczę. No nie wiem, to dziwna sprawa. Ogólnie samochód jest bezwypadkowy, chociaż tak jak w ogłoszeniu pan napisał, tak jest faktycznie. Nie ma tu żadnej złej historii. Jest absolutnie bezwypadkowy, stan idealny. Jakieś techniczne problemy czy coś? No jedynie, jeśli by się można było do czegoś przyczepić, to prawe lusterko. Co z nim nie tak? Przy wrzuceniu wstecznego ono się obniża, tak żeby widzieć krawężnik, żeby nie zahaczyć w krawężnik. I po wrzuceniu biegu do przodu powinno automatycznie podnieść się do góry, jednak się nie podnosi. Także taka jedyna mała ustereczka. Ale to w tak młodym aucie to dziwna rzecz, nie? Ale to wie pan, to jest elektronika, te nowoczesne samochody są naszpikowane elektroniką, ale to bez problemu w każdym serwisie, podejrzewam, można sobie poradzić. Te drzwi też się jakoś nie domykają do końca. Nie, wydaje mi się, że nie, jest wszystko ok z drzwiami. Drzwi się domykają, ja nie zwróciłem uwagi, żeby tu był jakiś problem. Oj, pod maską tak jak w ogłoszeniu, tu nie ma żadnych niespodzianek. 3 litry, diesel 286 koni, 5,5 sekundy do 100, także bardzo dynamiczny, bardzo fajnie ułożony moment obrotowy, jedzie już z samego dołu, także silniczek naprawdę jest godny polecenia. V6 TDI, no super sprawa, co to jest? Wie pan, kosmetyka, to jest kosmetyka, obudowa silnika, proszę pana, to tam żadnego wpływu na nic nie ma. Pozwoli pan, że VIN sprawdzę?
No, żeby sprawdzić, czy nie kradziony jest samochód. Znaczy nie, z samochodem jest wszystko w porządku, naprawdę. No, ale ja tam mam taką stronkę, wpisuję sobie numer VIN i mogę sprawdzić, czy tam nie figuruje. Wiadomo, to formalność. Jak nie jest kradziony, to pan nie ma się czego obawiać. Także wie pan, ja go sam sprowadzałem, także jestem 100% przekonany, że on nie jest kradziony. No dobra, no to mi pan poda ten numer VIN, ja sobie tu wpiszę w tą stronkę. A gdzie pan to będzie sprawdzał? Na takiej stronie do sprawdzania winów, tam są różne strony, Car Vertical ja teraz używam. Dobra. WAU WAU, ZZZ tak, F F. 25L. No dobra, mam ten raport, tylko powiem, że tutaj dziwne rzeczy wychodzą. Tu mam zaznaczone, że... Tak jak mówiłem, jest autko niekradzione to na 100%. No to tu mam tą listę faktycznie, auto nigdzie nie figuruje, że jest kradzione, tylko ja tu mam napisane tak. Pan mówił z maja ten samochód. To jest z maja 18 roku. No to jest napisane tak. Wtedy był nowy samochód, 12 km przebiegu, ale rok później w 19 on miał już 29 000. Tu mam wpis z maja 19 roku, on ma 29 000 przebiegu ten samochód. Wie pan co, no z tego co wiem, ten Niemiec naprawdę prawie w ogóle nim nie jeździł. Także nie wiem skąd ten przebieg. No ale tu przesuwam jeszcze dalej, jest zapis uszkodzeń. Przód, strona prawa, zderzak i strona prawa, drzwi przednie. Tak jak pan mówił, te lusterko, jest jakiś problem i drzwi się nie domykają. W Niemczech uszkodzenie na kwotę 15-20 tysięcy euro. To tu chyba jakaś była poważniejsza kwestia, co? Znaczy wie pan, no ja powiem panu szczerze. Stłuczka oczywiście tak była. No ale to prawda. pan pisze bezwypadkowy samochód? Proszę pana, stłuczka to nie jest wypadek. Przy stłuczce nie giną ludzie. Nie. Ja takich interesów nie robię. Dobra, do widzenia. Albo i nie. Stłuczka to nie wypadek, czyli auto jest bezwypadkowe? Takie absurdy mogą wymyślić tylko najwięksi oszuści. Do tego, jak mogliście zauważyć, tablice rejestracyjne, jeżeli auto przyjeżdża z Niemiec, powinno mieć tablicę z żółtym lub czerwonym paskiem, tam powinna być data ważności tych tablic. W innym przypadku, jeżeli auto przyjeżdża na lawecie, tych tablic nie ma. Często handlarze próbują Wam sprzedać samochód z niemieckimi tablicami bez naklejek, które są już nielegalne, pisząc fikcyjną umowę z Niemcem. Tak więc jest naprawdę masa detali, na które warto uważać. No i chciałbym, abyście w komentarzach napisali, jak Was próbowano oszukać. Ten kanał ma dosyć duży zasięg, dużo osób może dowiedzieć się nowych rzeczy, tak więc podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Napiszcie, jak handlarz próbował Was oszukać, czy faktycznie mu się udało, czy wycofaliście się jeszcze przed zakupem. Tym samym chciałbym podkreślić wagę raportów VIN. Jeżeli kupujecie jakieś strasznie tanie auto za 1000 zł, 2000, no to kwota, którą wydacie na raport, może nie być adekwatna do ceny zakupu, ale jeżeli kupujecie auto już za 5000, 10, 15, kilkanaście, kilkadziesiąt i tak dalej, no to wydanie kilkudziesięciu złotych może Was naprawdę uratować od wielkich strat. Bo samochód, który ma jakąś negatywną historię, jest znacznie tańszy, przynajmniej powinien być znacznie tańszy, więc jeżeli sprzedawca coś próbuje ukryć, no i mu się uda, stracicie na tym naprawdę dużo. Jeżeli chcecie sprawdzić numer VIN jakiegoś samochodu, zapraszam do linku w opisie, tam jest link afiliacyjny, możecie z niego skorzystać i powiem Wam, że przygotowując się do tej inscenizacji sprawdziłem jakoś 60 raportów VIN i powiem Wam, że zdecydowana większość zawierała jakąś historię powypadkową lub przekręcony licznik, jednak częściej to były historie z wypadkami. Tak więc to pokazuje, jaka jest skala tego procederu, jak wiele aut ma negatywną historię. No i mam nadzieję, że ten film pomoże Wam wybrać najlepsze auto spośród tego, co jest oferowane. Oczywiście część osób może powiedzieć, że te raporty VIN często nic nie zawierają, bo taka jest prawda. To nie jest tak, że każdy sprawdzany samochód będzie miał pokazaną historię, przebiegi, czy były jakieś stłuczki, bo często te dane nie trafiają do systemu. Jeżeli sprawdzicie numer VIN, traficie na taki raport, no to w Car Vertical na przykład możecie ubiegać się o zwrot pieniędzy. Jeżeli w raporcie nie będzie ani śladu przebiegu, ani śladu żadnego wypadku i tak dalej, możecie dostać zwrot pełnej kwoty. Tak więc
warto, myślę, że zaryzykować, zapłacić, kupić raport i sprawdzić, bo a nuż widelec okaże się, że auto, którym jesteście zainteresowani, ma straszną historię. Tak więc podsumowując, napiszcie w komentarzach, jakie macie doświadczenia z nieuczciwymi sprzedawcami, no i być może pomożecie komuś na przyszłość. Tak więc dziękuję bardzo, zapraszam na kolejne moje produkcje. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!